Cześć, dzień dobry, witajcie, witam Was z naszego apartamentu. Mamy 8:10, wyszło słoneczko, zrobiliśmy pranko. Dzisiaj będzie taki odcinek organizacyjny. Także plan jest taki, że na 8:30 idziemy do góry na śniadanie, zjemy śniadanie, łapiemy stopa, jedziemy do miasteczka i poszukamy sznurów do prania, bo nie ma tu gdzie wywiesić prania, a dzisiaj jest sucho i ciepło, więc uda się zrobić pranko i wyczyścić wszystko. Także taki mamy domek, mamy bajzel niesamowity, Aga się jeszcze ogarnia. Także tu wszystko, taki bałagan. Domek jest w ogóle zrobiony z dykty. W sumie nie najczystszy. No, taki bałagan trochę, no ale dużo mrówek, dużo robaków. Taki typowy domek w lesie. Ale za to ma piękny widok. Wiewiórki. Prawda? Tak, już nas rano jedna na balkonie odwiedziła. Także całą noc nam krzyczała wiewióra. A teraz gdzieś tu. Gdzieś ją słyszę, gdzieś tutaj biega. Tak, gdzieś tu po daszku biega i wygląda co jakiś czas, już sobie poszliśmy. Miejmy nadzieję, że nie porwie nam majtek. Skubany jest wielkości mojego palca. Nie wiem, czy to dziadostwo jest jadowite, czy nie. Nie mam zielonego pojęcia, jak się tego pozbyć. Ale musimy się tego pozbyć, bo jeżeli jest jadowite, to mogą być kłopociki. No nie w tą stronę! Cicho, a to nie jest jadowite. O, nie we mnie, nie do mnie. Zobaczcie tego bydlaka. Ależ ty jesteś piękny. Z samego rana takie. Ależ ty jesteś piękny. A nie jest taki duży. Nie, wcale. Teraz w szklance już nie jest wielki. Nie jest wielki, nie? Na tym. Na zasłonie był większy. Jak widzieliście, akcja Pająk zakończona powodzeniem. Może nie widzieliście, bo poza kamerami go wyrzuciliśmy. Ale generalnie wyrzuciłem go za balkon i zachował się jak taki skoczek. O, nie wziąłem czapki. Zachował się jak taki skoczek na spadochronie. Rozłożył łapki i delikatnie sobie spadł. Także świetna sprawa. No, nie ma co ukrywać. Trochę byłem zestresowany. No kurczę, no pająk był wielkości mojej ręki. I nie wiadomo, czy to jest jadowite, czy nie. Nie znam się. Spróbuję później pogooglać. Może do momentu montażu już będę wiedział, czy to było jadowite. Spytamy się tutaj gości w restauracji, a tymczasem idziemy sobie na śniadanko. Żeby dojść na śniadanko, musimy w takich pięknych okolicznościach przyrody przejść jakieś 200-300 metrów pod górę. No i na górze jest restauracja. Sposób na pijawkę, środek do dezynfekcji. Jakbyś jeszcze trafiła. Trafiłam. Czekaj, bo ona się w dwóch miejscach gryzie. Jak? Ona ma z dwóch stron? Tak. O, nie. Zobaczcie. Cyk i mam ślad po pijawie. Dziady jedne. Kolejny właśnie. Kolejna pijawa. Dobra, lecimy dalej. Dobra, okazuje się, że przyszliśmy na śniadanie o czasie, punktualnie. Pan na nas czekał. Tak, dokładnie. W nieco innym miejscu, bo wczoraj kolację jedliśmy tam jest restauracja, a dzisiaj śniadanko jemy tu. Mamy arbuza, mamy, nie pamiętam znowu zapomniałem jak się to nazywa, mamy banany, ale to jest jakiś taki inny banan. Taki większy i zobaczcie, że on jest taki tłusty. I mamy jakiś soczek. A co to był za soczek? Jaką limonką albo cytryną. Okej, Taki zaraz sprawdzimy. kwaśniejszy. No, dobry. Faktycznie taki kwaśniutki. A zobaczcie ten owocek jak wygląda. Tyk. I to w środku jest takie mięsiste. O. Mięsiste i ma w środku pestki. Także tak to wygląda. Zjedliśmy pyszne śniadanko, jajecznicę, do tego naleśniki z dżemem. A teraz wpadliśmy na pomysł, że do miasteczka pójdziemy sobie na piechotę. Ku radości lokalców. Trąbią, machają do nas, uśmiechają się. Tak, krzyczą. Tak, jesteśmy jedynymi Europejczykami tutaj. No trafiliśmy do takiej wioski, że tu chyba, nie wiem, turysta to jak zabłądzi.
Dojechaliśmy do miasteczka. Złapał nas pan, który wczoraj nam pomagał tłumaczyć, bo wczoraj... Nie, wczoraj żeśmy nie mówili w sumie, co się wydarzyło. Nie opowiedzieliśmy nic. Tak, wsiedliśmy w autobus. Tak, bo wczoraj był dzień bez nagrywania. Zrobiliśmy sobie dzień przerwy. Musieliśmy się dostać do Gingatena, więc wzięliśmy autobus. Autobus widzieliście, nic szczególnego. Zresztą mam chyba jakieś przebitki, to wam rzucę. Przyjechaliśmy sobie tutaj do Gingateny, no i okazało się, że tu mało kto, znaczy tu nikt nie mówi po angielsku generalnie. Pojedyncze słowa potrafią, ale to jest naprawdę niski poziom. Nie było za bardzo wiadomo, gdzie chcemy się dostać, znaczy gdzie mają nas przywieźć. Też wam rzucę przebitki. Jechaliśmy jakąś polną drogą terenową. W końcu okazało się, że znaleźli to miejsce, zakwaterowali nas. No i dzisiaj stwierdziliśmy, że idziemy na zakupy z powrotem do miasteczka. No i wracał akurat, jechał tuk-tukiem pan, który wczoraj nam pomagał tłumaczyć. Przywiózł nas do miasteczka, zapytany ile płacimy, powiedział, że nic. Także widać na jakim małym, jak mało do turystów są tutaj przyzwyczajeni. Oczywiście daliśmy mu pieniążki. No i zostawił numer telefonu, jakbyśmy chcieli się dostać dalej, do Hatton i dalej, to powiedział, że ma też samochód. I powiedział, że może nas zawieźć na miejsce. Także no my oczywiście wybierzemy autobus ze względu na przygodę to raz, a dwa zdecydowanie niższą cenę, ale bardzo miło z jego strony. Myślę, że jak będziemy zaraz wracali na naszą miejscówkę, to również złapiemy go. Niech sobie zarobi. No i co, chodzimy, pijemy kawkę, mają bardzo dobrą kawkę tutaj, takie mochaccino trochę. $20, yeah? Okay, thank you very much. Bye bye. Patrzcie, udało się. Mamy sznurek, mamy klamerki. Okazało się, że pomógł nam obrazki Google'a, bo nikt nie wiedział, o co nam chodzi. Odpalacie na obrazku i mamy to, nawet plastikowe. Zaraz jest. Ociu. Właśnie chciałam powiedzieć, zaraz jest I sznurek z Urbesa. Także wpadłyby szczeliny. Także udało się. Mamy artefakty, mamy na czym wysuszyć majty. No, to wracamy. Ja jeszcze zaliczymy jeszcze raz tą kawkę, bo jest dobra, albo w jakimś innym miejscu. I wracamy z powrotem, bo trzeba dokończyć pranie. Sri Lanka and Yeah. Sri Lanka, you know, Bangladesh also say. Yeah. This place is totally different than Colombo, than Kandy. Ah. Nobody wants nobody say to taxi, may you... Yeah. Nobody wants to get out. You know what I mean? To transport us and nobody wants to our money. This is, zobaczcie, raz, dwa i deszcz się rozpadał. I trzeba by dodać, o co chodziło z tym panem. Zaczepił nas pan lokalny tutaj, jak powiedział, jest architektem. Jestem w stanie uwierzyć, bo mówił płynnym angielskim składniowym. Także Tak, musiał się chyba więcej uczyć w szkole angielskiego, bo niestety reszta osób tutaj nie mówi. tak, porozmawialiśmy Albo właśnie. bardzo zdawkowo po angielsku, albo w ogóle. Porozmawialiśmy o tej sytuacji, no i mówił, że tutaj są ludzie biedni, że jesteśmy na wsi i że ludzie są biedni, nie mają pieniędzy, nie mają czasu, żeby się uczyć języków. Nie mają też trochę ambicji, nie mają po co, nie rozumieją tego, co się dzieje. I tak żeśmy sobie pogadali, zapytał, co robimy w Polsce, czym się zajmujemy. Opowiedział, że jest architektem, zaprowadził mnie do swojego sklepu, żeby pokazać nam ten sklep, Tak. pokazać z taką dumą, że sprzedają ciuchy. Wywołaliśmy nie lada radochę. Wszystkie dzieci, Tak, wszystkie dzieci się nam przyglądały, machały. Znaczy ogólnie nam się tu wszyscy przyglądają, bo jesteśmy jedyni w tym kolorze. Więc no teraz też stoimy, nagrywamy, patrzą, bo jesteśmy inni. Jedne dzieci się cieszą, inne dzieci uciekają. A jak dziecko płacze, to nas widzi, to przestaje płakać, więc nie wiem, co im opowiadają. Nie wiem, czy mówią, że jak będziesz płakać, to cię zabierze. Mam nadzieję, że nie, ale generalnie wszyscy się uśmiechają, jest miło. Udało się zrobić zakupy. Czekamy Tak. tylko, aż przestanie padać i lecimy dalej. Tak, a jeszcze wracając do tego pana, to bardziej się cieszył z tego, że może z nami porozmawiać, bo nie chciał na nic wcisnąć w tym sklepie, nic z tych rzeczy, tylko był zadowolony, że mógł sobie z kimś porozmawiać. Cieszył się, że nas spotkał i mógł pogadać po angielsku. Także, no a my niestety wyczuleni na takie spotkania. Szukaliśmy drugiego dna na początku, ale koniec końców rozmowa była fajna, miła Tak. i sympatyczna. Dlatego czasem warto iść na piechotę, warto pobłądzić, a nie tylko wsiadać w bezpieczny samochód i przemieszczać się z punktu do punktu, bo tak to nikogo nie poznacie. 30 mm, A tam ile było? a 20 parę. I tu opady były 90%, a tu jest 80%.
Tak, moi drodzy, zobaczcie, dotarliśmy do hotelu w ostatniej chwili, bo zaczęło lać, także znowu mamy opady, no ale jesteśmy w czasie pory deszczowej. No i zaczynamy planować i plan jest taki, żeby wejść na Górę Adama. Górę Adama. Tylko problem polega na tym, że musielibyśmy jutro wyjechać, dojechać do Hatton, z Hatton dojechać do miejscowości na M i z miejscowości na M właściciel nas zabierze tuk-tukiem do siebie, do miejscowości i stamtąd o 2 nad ranem myślimy, żeby wyjść na szczyt na wschód słońca. No tylko kurczę, straszą opadami, no i tak powoli się zastanawiamy, ale wierzymy w to, że przyciągamy dobrą pogodę. Zobaczcie, mimo wszystko wychodzi słońce, te opady są przelotne, więc generalnie jak się dobrze zabezpieczymy, a to jest przepiękna trasa, bo to jest 1000 schodów, 2200 przewyższenia. No kurczę, brzmi dobrze, chcielibyśmy tam iść. No i tak to, moi drodzy, życie jest przewrotne. Tak, plany już uległy zmianie. Znaczy jedziemy tam, gdzie chcieliśmy jechać, ale chcieliśmy jechać autobusem, a okazało się, że chłopak z hotelu załatwił nam tuk-tuka, który zawiezie nas prosto do Hatton. Tak, także przed nami 52 minuty jazdy po górach tuk-tukiem. Powiedział, że to jest jego przyjaciel, mamy się niczego nie obawiać, a naprawdę fajny chłopak. Także powiedział, że to jest jego kolega i nas zawiezie do samego Hatton, żebyśmy nie musieli się tarabanić autobusem. A w sumie nas to trochę cieszy, bo wsiadając tutaj na tej stacji, wsiadalibyśmy do pełnego autobusu i byłoby ciężko znaleźć miejsce z plecakami. Więc trochę nas ucieszył. Cenowo wyjdzie to trochę gorzej, bo zapłacimy około 40 zł, a za autobus byśmy zapłacili 5 zł. Ale wiecie, no wyszło jak wyszło, gościu chciał dobrze, nie chciało nam się już odmawiać i stwierdziliśmy, że nie jest źle. No teraz aktualnie się rozlało. Właśnie chciałam powiedzieć, kolejną rzeczą na koźmić jest to, że właśnie zaczęło padać. No, także no, sprawdzaliśmy na mapach, tam gdzie się udajemy ma być ładniej. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, no tu też miało nie padać, według tego co patrzyłem to miało nie padać przynajmniej do 19, a pada. Więc generalnie widzę, że oni sobie tu nie radzą z prognozami. Ale dobra, zobaczymy, nie ma co gadać. Mała aktualizacja, lecimy. Dojechaliśmy jednym tuk-tuczkiem do Hatton i okazało się, że podczas poszukiwania autobusu chcieliśmy również znaleźć bankomat. Tak, ale okazało się, że stacja jest tak daleko, tak. że trzeba dojechać tuk-tuczkiem. I oczywiście skorzystaliśmy z pomocy pana, znaczy z pomocy. Pan zaproponował, że nas podwiezie do banku. Dokładnie, wskazał, który bank będzie dla nas dobry, bo faktycznie okazało się, że w jednym nasza karta nie działała, więc pomógł nam wybrać pieniądze, a na koniec zaproponował swoje usługi dowiezienia nas pod sam hotel po dobrej cenie. No więc znowu jedziemy tuk-tuczkiem. Tak, a patrząc na tą szerokość dróg, no to dobrze, że jedziemy tuk-tuczkiem, bo jest bardzo wąsko, bardzo górskie drogi, ale co za to? Pola herbaty. Tak, widzieliśmy zbiory na polach herbaty, no i lecimy. No, jak widzicie, droga nie jest łatwa, jest górzysta i jest dziurawa. No ale widoki no, niesamowite. Wygląda to troszeczkę, te wioseczki wyglądają jak wioski w Nepalu. Wiszą takie, wiecie, trójkąciki kolorowe, samochody mają jakieś wieńce na sobie. No tak zaczyna się robić klimat górski, taki, wiecie, fajnie. Także zaraz wam parę przebitek pokażemy. No i co? I jedziemy. Mamy jeszcze jakieś 40 minut do miejsca docelowego. Tak, będziemy się meldować później. Tak, także później pójdziemy coś zjeść, no i będziemy powoli szykować się na jutrzejszy trekking. Z dobrych wieści pogoda się poprawia, także słoneczko wyszło, jest ciepło. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nas słychać. A jak nie, to dogramy over voice'a. Trafił się w końcu fajny pokoik. Mamy widok, mamy balkonik. Zjedliśmy już obiad. Na obiad zjedliśmy kotu od tygodnia coś w końcu innego niż makaron. Niż ryż. Niż ryż, Boże, niż właśnie ryż makaron jedliśmy. Patrzcie, mamy taki widok w pokoju. Oj, sorki. Także mamy taki widok z pokoju. Tutaj tak trochę dziko.
Tak, pani nas ostrzegała, żebyśmy nie zostawiali sobie balkonu otwartego, bo małpki lubią tutaj grasować. Tak, bo już widzieliśmy na wejściu. Także może dzisiaj je zobaczymy. Tutaj nie patrzcie, wiszą moje gacie, się suszą. Suszymy wszystko, korzystamy, że w tym pokoju jest trochę taki przewiew i świeżość. I A poza tym to jest trochę cieplej niż mokro. Suszymy rzeczy. Także zobaczcie, takie fajne elementy podróżnicze. Hotel ewidentnie jest nastawiony na podróżników. Znaczy dokładnie jest nastawiony na turystów, którzy chcą wejść na Górę Adama. Tak, także bo wszystko jesteśmy 200 metrów chyba od wejścia. Tak, wszystko jest na nich nastawione i pani powiedziała, że od długiego czasu nie widzieli Polaków. Tak. Także byli Czesi, byli Niemców, bardzo dużo Francuzów, gdzieś tam z Kambodży i tak dalej, ale bardzo mało ludzi jest z Polski. Także przyjeżdżajcie tu, bo tu jest bardzo ładnie. Zostawimy wam namiar. Zostawimy wam namiar, bo fajne, nawet nie tyle co ten hotel, co ogólnie ta okolica. Jesteśmy w bardzo, zakładam czapkę, jesteśmy w bardzo dzikim miejscu. No Idziemy na spacer. Idziemy na spacer. Właśnie o tym wam mówiliśmy. Tak właśnie panie. Zauważyliśmy, że panie zbierają. Panowie też byli. A tu głównie są panie. Panowie zbierają. też byli. Tak. Zobaczcie, chodzą między tymi drzewkami, mają na plecach taki wielki worek. Na głowie. One to mają na głowie zaczepione. Nawet zaczepione, tak? Mają na czole zaczepione i one to na czole trzymają. Teraz pani tu poprawiała włosy. Tak. Także mają taki wielki worek i zbierają po prostu listki z góry tych krzaczków. Te najmłodsze chyba listki się zbiera. Zobaczcie, jakie ładne countryside odnaleźliśmy. Wyszliśmy jakieś 3 km za miasto i trafiliśmy do zupełnie innej wioski. I tutaj są tylko i wyłącznie pola herbaty. Wszędzie, gdzie nie spojrzycie, są ogromne połacie pól herbaty. Wprawdzie nikt ich tutaj nie zbiera, bo tam na końcu jak pojedziecie, to jest fabryka herbaty, Moraj, fabryka herbaty. I zobaczcie, tutaj fajnie widać, to co nam pani pokazywała w fabryce herbaty, oni zbierają tylko te młode pnącza i z tego się robi tą herbatę bosf, tą czarną. A z tych pnączy, tylko robi się herbatę białą, a z herbaty złotej oni wyciągają ze środka jakiś taki pręcik i z tego powstaje złota herbata. To zobaczcie teraz, nie? Ile trzeba nazbierać takich dużych, żeby wyszła herbata, a ile trzeba takich malutkich. I z ciekawości próbowałem takiego liścia i jest on gorzki. Okay. For making a photo. Yeah. Thank you very much. Have a nice day. I takie słodziaczki na drodze można spotkać. Tak, jestem słodziak. Dawaj łapkę. Nie. Dawaj łapkę. Dawaj łapkę. Dawaj łapkę. Ojej. Co? Chodź, uciekamy, bo nas auto przejedzie. Chodź. O, świnki. No to są te guźce. Dzikie. A tu ptaszki wychodzą z domu, a tu idą świnki. Uważaj, bo tu maluchy są. Widzę. One pachną. Stajemy tu pod daszkiem, czy idziemy? Idziemy, chyba nie padasz tak. No to uważaj na te świnki. Aha, I przyszły nas na kolację. zobaczcie, tak jak u nas. Dziki przy drodze. Nie. Chodź, Aga. Tutaj jak jest łokieć tego Buddy, o tutaj jest taki brązowy zwis, nazwijmy to, i tam jest pełno pszczół. Na brodzie to samo. Na brodzie ma to samo. I pod dachem te wszystkie na gardle czarne. ma to samo i tutaj pod dachem, tu, to jest wszystko to samo. Roje pszczół Także. takie na gnieździe siedzące. Matko jedyna. Masakra.